Kolejną wędrówkę zaczynamy na stacji w Międzylesiu od kolejnej kropki. Tym razem żółty szlak, tak zwana piaszczysta perć z Międzylesia do Józefowa. Pogoda na razie idealna do wędrówki, plus 5 stopni, świeci słoneczko, nawet musiałem okulary założyć. Będzie fajnie. W planach 22 km i posiłek. No, musiałem się rozejrzeć, bo tu jednak jeżdżą pociągi, co widać z tyłu. Zaczynamy. A co tu się takiego stało za mną, że tak jest zaorane, ślady po wyciętych drzewach? Co tu się stało? Jacyś wandale? No nie. Tak wygląda szkółka, a właściwie plantacja, na której rosną takie drzewka. Takie drzewka, które już za parę dni postawimy sobie w domu, ubierzemy w bombki, łańcuchy, światełka, żeby nam było przyjemniej. Ja tu gadu o choinkach, a wiecie co się stało? Razem z tymi choinkami wycięli znak szlakowy, który kazał skręcić w prawo. Więc poszedłem w prosto. I co? Chuj w 100. I jestem kilometr w plecy. Tak to jest. Korzystając z chwili przerwy na herbatę, warto wspomnieć, dlaczego szlak żółty z Międzylesia do Józefowa dostał przydomek piaszczysta perć. Otóż po minięciu macierowego bagna szlak poprowadzony został grzbietami wydm. Także ma się wrażenie, idąc, że faktycznie jest się na perci i faktycznie piaszczystej. Zobaczcie, z jednej strony w dół, mam nadzieję, że widać, z drugiej strony też w dół. Oglądaliście Lato leśnych ludzi? Było ich wtedy 3. Najstarszy za wodza i kierownika obrany był przemyślny, uparcie w postanowieniu zawzięty, z przyrodą zżyty i obeznany. W gwarze leśnej miał przydomek rosomaka. A może nawet czytaliście książkę? Profesor Rymkiewicz twierdzi wręcz, że to jest druga po panu Tadeuszu najlepsza książka opisująca Polaków i Polskę i polskość. Książkę napisała Maria Rodziewiczówna, a ja specjalnie zszedłem trochę ze szlaku, żeby pokazać wam ten dom. Mam nadzieję, że za mną widać, niestety bliżej nie da się podejść. To był dom, w którym Maria Rodziewiczówna napisała tą książkę. Wtedy położony w środku lasu, teraz już coraz bardziej ten teren zawłaszcza cywilizacja. Obok jest centrum neuropsychiatrii, a po tamtej stronie widzimy budowaną obwodnicę S2.
Nadszedł czas, żeby coś zjeść. Dzisiaj będziemy próbowali spaghetti z wojskowej racji żywnościowej. Ale zanim do tego się zabiorę, posłuchajcie, jak tu jest cicho i przyjemnie. No nie? A to już niedługo. Bo 20 metrów dalej jest obwodnica, którą otwierają za niespełna 3 tygodnie. Więc za 3 tygodnie będzie tutaj wieczny szum, niezależnie od pory dnia. Najważniejsza rzecz w całej racji to to, że są pancerwafle. Bez tego nie da rady. Korzystając z okazji, że spaghetti się jeszcze grzeje, to wyjaśnię, skąd się wzięły te kropki. Przygarnij kropkę. No to jest taki plan, który co prawda powstał dość spontanicznie, ale chyba zaczynam go traktować coraz poważniej, żeby zaliczyć wszystkie szlaki najpierw w najbliższej odległości od domu, a potem chyba w całym Mazowiecku. Też w ramach przygotowań do dłuższych wypraw górskich. O, cała tajemnica. A teraz chyba zaraz będzie można jeść. 2 hours later. No i jak wyszło? No średnio. Powiem szczerze, mój problem z tymi bezpłomieniowymi podgrzewaczami jest taki, że moja skuteczność w używaniu tego rozwiązania to 50%, czyli Not great or terrible. co druga potrawa wychodzi niedogrzana. Tutaj od dołu do spaghetti jest jeszcze ok, natomiast od góry było po prostu zimne. Trzeba było dobrze wymieszać, żeby było chociaż lepiej. Zjeść się da, a to chyba w sumie najważniejsze. No i oczywiście pojawił się kolejny problem, gdyż żółty szlak oryginalnie przebiegał dokładnie w miejscu, w którym w tej chwili jest obwodnica. No tak a propos, właśnie znajdujemy się pod obwodnicą i szlak nie został przywrócony. To znaczy nie trafiłem na dobre znaki szlakowe. Według mapy jednej szlak jest tu, gdzie idę. Według mapy drugiej szlak jest tam na górze. Jednak wolałem tą stronę. Tam się jakoś ciężko dostać.
Fakt, że wokół mnie znowu miasto oznacza, że za chwilę koniec kolejnej wycieczki i będzie można postawić tik przy kolejnym szlaku. Szlak bardzo pokręcony, bardzo często zmiana kierunków, aczkolwiek oprócz jednego momentu naprawdę bardzo dobrze oznaczony. A oprócz tego szlak przyrodniczo bardzo ciekawy, bardzo fajny,